Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Już dawno nie było żadnego challenge'u makijażowego i ten konkretny challenge ktoś z Was podpowiedział mi w komentarzu pod którymś filmem. I oto specjalnie dla Was challenge makijaż z samymi cieniami do oczu. Jak widzicie, mam zupełnie czystą twarz, bez niczego. Czas zacząć od podkładu. Podkład z cieni. To może być ciekawe. Z tych wszystkich kolorów, które mam, wydaje mi się, że połączę z palety NYX Air, ten taki waniliowy odcień, z cieniem Peaches and Cream z palety Too Faced. I mam nadzieję, że to wystarczy. Teraz, żeby to upłynnić, dodam trochę sprayu z Too Faced'a. Jezu, mam nadzieję, że to zadziała, bo nigdy czegoś takiego nie robiłam. Upsi. Trochę się zdmuchnęło, to może dam obok. Jezu, nie wiem, czy to zadziała. No ale dobra. Teraz już nie ma odwrotu. Spróbuję to rozmieszać. Dobra, widzę, że za mało. Gorzej, jak to nie wypali, będę musiała wszystko zaczynać od nowa. Taki wodnisty podkład, zobaczcie. Trochę mi to przypomina Drop Control. Nie, Total Control, sorry. Total Control z NYXa. Ciekawe, jakie to będzie miało krycie swoją drogą. Dobra, nie wiem, co wymyśliłam, ale spróbuję to nałożyć na twarz. No, świetnie. Efekt zabójczy. Krycie minimalne. Może spróbuję teraz ten mokry pędzelek po prostu zamoczyć w tym cieniu i zobaczyć, co będzie. Oh man. Dobra. To chyba był fail. Nic się nie da z tym zrobić, w ogóle nic nie widać, więc może po prostu wezmę pędzelek, taki ścięty, gęsty i po prostu nałożę to na sucho. Wklepując. Dobra, coś tam widać. I teraz zamoczę jeszcze w Peaches and Cream. To jest chyba większe krycie. Przerzucę się na tą paletę w takim razie. Tę paletę. Ale to nadal nie jest takie krycie, jakiego potrzebuję. Może zrobię sobie mokrą bazę tym pędzlem i wtedy lepiej się będzie kleić na sucho. Działam. No, mam wrażenie, że ta strona wygląda równiej niż ta. Spójrzcie. To jeszcze raz mokry pędzel i na sucho. I teraz cały czas używam już tego cienia Peaches and Cream. No, na pewno mnie to zmatowiło, ale chyba krycia to tu nie ma za dużo. Ale teraz już przynajmniej wiem, że cienie do oczu są złym podkładem. Chyba że ktoś ma idealną cerę i potrzebuje zmatowienia. I teraz czas na korektor, ale nie będę tutaj przykrywać niedoskonałości, bo już widzę, że to nie ma sensu, tylko po prostu zajmę się rozjaśnieniem twarzy, w sensie konturowaniem. O! Wezmę paletę Hudy i wykorzystam cień Bay. I nałożę sobie pod oczy. Nie wiem, czy nie jest za ciemny. Chyba jest trochę za ciemny. W takim razie wezmę paletę Smashbox i użyję tego najjaśniejszego cienia. Wydaje mi się, że nadal jest za mało, więc zamienię to na paletę Make Up Forever i też wezmę najjaśniejszy cień, ten. Potrzebuję dobrego rozświetlenia. O, teraz to widać. Mam nadzieję, że to widzicie. Okej. I przy okazji sobie zrobię jasną bazę na oku. Szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie lepiej wyglądało i że będzie mi łatwiej szło. I jakoś tak nie widzę, żeby to dobrze wyglądało. Na razie nie wiem, co o tym myśleć, ale może efekt końcowy będzie piękny. Okej, baza jest. Teraz bronzer. Do konturowania użyję palety Zoewy Smoky i użyję cienia Sweet Smell. Nałożę go sobie na taki mały pędzelek, żeby idealnie się mieścił w cieniu. Mam wrażenie, że teraz zmazuję cały podkład, a moja cera nie jest teraz w najlepszej kondycji, więc ogólnie nie będzie to wyglądało za dobrze. Ale tak jak zwykłam mówić, brnę w to. Teraz trochę nos i broda. Druga. A i tutaj oczywiście podkład, który robiłam cieniami, był jednocześnie pudrem, bo nie było sensu nakładać podkładu i potem pudru na to z cieni. Okej, wygląda to źle.
No, w ogóle naprawdę źle, zobaczcie, tu wszystko mi powychodziło. To teraz czas na róż. Mam tu bardzo dużo do wyboru. Chyba znowu sięgnę po paletę NYXa Air i wezmę ten różowy i pomieszam go chyba z tym, tak żeby było. Trochę tego. O, jaki ładny odcień. No, jeżeli chodzi o róż i konturowanie cieniami, to jest naprawdę spoko. To teraz brwi. To będzie super proste. Największy problem będzie dla mnie, żeby wybrać kolor. Może użyję takiego cienia taupe i to jest z palety bardzo starej już Naked 2, czyli ma pewnie z 5 lat. I użyję cienia Tease. Zobaczymy, czy nie będzie za jasne. A, nie. I teraz druga brew. Brwi zrobione i teraz czas na oczy, czyli łatwizna. Jakież to wyzwanie robić oczy cieniami do oczu. Znowu wezmę paletę Naked 2 i zacznę od najjaśniejszego cienia. I dołożę teraz cień Booty Call. I to samo w wewnętrznym kąciku. Zacznę od palety Anastazji i użyję cienia Dawn. Użyję go jako taką bazę i rozprowadzę go prawie pod samą brew. Teraz cień New Wave. Rozprowadzę go też na dolnej powiece. Biorę teraz taki kulkowy pędzelek i cień All Star. I rozprowadzę go w zewnętrznym kąciku. I przyciągam na zagłębienie. I teraz użyję palety chudy i koloru Flink. I to nałożę palcem na środek powieki. I teraz wezmę cień Black Truffle i taki bardziej płaski, precyzyjny pędzelek, żeby obrysować oko, bo nie mogę użyć eyelinera ani kredki. Więc najpierw zaznaczę sobie dolną powiekę. I teraz górną. Nawet nieźle to wyszło. Teraz oczywiście jak zwykle jeszcze trzeba to powtórzyć na drugim oku. No cóż, ta kreska wyszła mi zdecydowanie grubsza. Może wezmę pędzelek i spróbuję to... Nie, tylko rozmazałam. Żeby rozświetlić wewnętrzny kącik oka, użyję cienia w płynie, a w zasadzie w kremie, od Mystic Warsaw. I nałożę go w wewnętrznym kąciku. I teraz się właśnie zorientowałam, że nie wiem jak nałożyć tusz do rzęs. To może być mały problem, ale może spróbuję użyć cienia na mokro znowu. Po prostu. I takiej szczoteczki do brwi. Sobie nałożę czarny cień. A więc moczę szczoteczkę. Biorę czarny cień z palety Zoewy. I tak spróbuję go nałożyć na tą szczoteczkę. I uwaga, Boże, tylko żeby mi to wszystko nie opadło teraz na twarz. Stworzyła się z tego teraz taka czarna papka, ale zobaczymy, może wyjdzie. Ej, no coś tam zmienia. Teraz możecie zobaczyć, jak wyglądają moje rzęsy bez zalotki. Są takie totalnie proste. No dobra, posiedziałam nad tym trochę i mam wrażenie, że jest różnica, w sensie, że są ciemniejsze, nie wiem czy dłuższe, ale na pewno ciemniejsze. W każdym razie zobaczcie tylko to, jak mi poopadało wszystko, więc teraz będę musiała znowu wziąć mój pędzel do podkładu i zgarnąć to. Nie jest źle. Teraz czas na rozświetlacz. Chyba znalazłam grala z palety I Love You So Much i ten odcień. Wezmę do tego też pędzelek z NYXa. O, z tym jest mocniejszy błysk. Teraz na nos i na oko widna. Pięknie!
I teraz zostały już tylko usta. I długo się zastanawiałam nad tym, jak ja zrobię usta. Stwierdziłam, że się wysprycę. Mam tu 2 cienie do oczu, które wyglądają jak pomadki i zresztą nazywają się jak pomadki NYXa Lingerie. Tyle, że jest to seria do oczu. Więc to są jakby cienie w płynie, które mają prawie idealnie taką samą aplikację jak pomadki. Więc może to jest cheaterstwo? Ale wykorzystałam swoje wszystkie zasoby, więc wezmę najpierw cień, który się nazywa Bang Bang. Nałożę jako bazę. Jak widzicie, trochę się różni ta łopatka, czy aplikator. Jest tak inaczej wygięta, ale mi to nie przeszkodzi. I teraz nałożę na środek odcień, który się nazywa Mon Amour. I to jest też właśnie ten do powiek. I zrobiłam to po to, żeby ta pomadka nie była aż taka czerwona, żeby wszystko nie było aż takie czerwone, tylko właśnie taki bardziej szaro-czerwony. W każdym razie tak się prezentuje makijaż, który wykonałam tylko przy użyciu cieni. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak się Wam podoba. Ja uważam, że najtrudniejsze w tym wszystkim to była baza, czyli podkład i korektor, a reszta to jakoś poszła. Cieszę się, że byliście ze mną w kolejnym filmie, a my widzimy się w następny piątek. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube'a dalej, to polecam kliknąć film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie, klikając tutaj na górze.